Wśród materiałów fotograficznych, jakie zostały przekazane przez Ewę Hartwig-Fiołkowską jako archiwum Edwarda Hartwiga do Ośrodka Brama Grodzka Teatr NN, mamy różnego rodzaju materiały. Są to negatywy, wglądówki, odbitki, dokumenty, wszystko co związane jest ze spuścizną i dorobkiem tego najwybitniejszego polskiego fotografa. Pośród tych fotografii, które dzisiaj znajdują się w Ośrodku Brama Grodzka Teatr NN, miejsce szczególne zajmują fotografie przedwojenne. Są one fotografiami rzadkimi, ponieważ bardzo duża część spuścizny Edwarda Hartwiga została zniszczona. Przede wszystkim w bombardowaniu Lublina we wrześniu 1939 roku, ale część materiałów również uległa rozproszeniu. Na tych klatkach negatywów w szczególności utrwalone są budynki, ulice, fragmenty Lublina. Pośród nich szczególne znaczenie odgrywa dla nas w Ośrodku Brama Grodzka Teatr NN budynek Bramy Grodzkiej. Edward Hartwig często odwiedzał Podzamcze i, jak można przypuszczać, wędrując na Podzamcze, przechodził przez Bramę Grodzką. Bardzo ciekawe jest to, że tych kilka klatek negatywu, które dokumentują Bramę Grodzką, są właściwie wyłącznie widoki od strony dzielnicy żydowskiej, od strony Podzamcza. Trudno powiedzieć, czy to zbieg okoliczności, czy jakimś zbiegiem okoliczności zachowały się właśnie tylko te ujęcia. Takie ujęcia są dwa, ale ja dzisiaj chciałabym opowiedzieć nieco więcej o jednym z tych ujęć. W zasobie, który przechowywany jest w Bramie Grodzkiej, mamy negatyw. Jest to klatka negatywu o formacie 6×6 cm, lekko uszkodzona, na której widoczna jest Brama Grodzka. Jest to widok, tak jak już mówiłam, od strony Podzamcza, od strony tak zwanej Psiej Górki, na którym sfotografowany jest budynek z zamkniętymi oknami, dużą ilością przechodniów wędrujących przez Bramę Grodzką, kilkoma niezbyt dobrze widocznymi szyldami oraz kilkoma ogłoszeniami. Większość przechodniów, którzy zostali sfotografowani przez Edwarda Hartwiga, podąża w stronę Starego Miasta. Nie widzimy ich twarzy, ale na podstawie tego zdjęcia można wywnioskować, że okolice Bramy Grodzkiej to było miejsce bardzo zatłoczone. Fotografię, o której mówię, możemy odnaleźć w albumie, który został opublikowany w 2004 roku przez wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, w albumie zdjęć zawierających fotografię Edwarda Hartwiga, który był zatytułowany Lublin i okolice wspomnienia. Wstęp do tego albumu napisała Julia Hartwig i w tym właśnie eseju wprowadzającym poetka napisała: współżycie wielu odmiennych kultur, języków i wyznań sprawiło, że Lublin stał się jakby przedsionkiem Kresów, które przez swą różnorodność językową i religijną tak wzbogaciły polską kulturę. Obok licznych klasztorów i kościołów wznosiły się tu cerkwie i bożnice. Ośrodkiem wyższych studiów był nie tylko Katolicki Uniwersytet Lubelski, ale i Wyższa Uczelnia Rabinacka. Ta właśnie różnorodność sprawiła, że Lublin jest tak bliski mojemu sercu. Jednym z tych wielokulturowych miejsc, które wspomina Julia Hartwig w eseju Lublin niezapomniany, była niewątpliwie Brama Grodzka. Zdjęcie, które zostało opublikowane w albumie, to fotografia, reprodukcja ujęcia znanego nam właśnie z negatywu, który przechowywany jest w Bramie Grodzkiej. Przy czym zdjęcie zostało nieco przez fotografa dostosowane do potrzeb wydawnictwa albumowego. Nie jest ono kwadratowe, jest zdecydowanie pionowe, przez co straciliśmy pewne detale, które na negatywie się znajdują. Ciekawe jest również to, że w zasobach przechowywanych w Bramie Grodzkiej ten sam negatyw funkcjonuje również jako stykówka. Dzięki temu możemy zobaczyć
pewnego rodzaju proces, jakiemu poddawane są fotografie, zanim zostaną wywołane i zanim fotograf przedstawi je na wystawie albo w albumie. To ujęcie, które znajduje się w albumie wglądówek pochodzącym, jak cała reszta, spuścizny Edwarda Hartwiga ze zbiorów Ewy Hartwig-Fiołkowskiej i jest dzisiaj przechowywany w pracowni ikonografii Ośrodka Brama Grodzka Teatr NN, to dosłownie to samo ujęcie, które znalazło się na negatywie. Ciekawe jest również to, że w oryginale negatyw jest lekko uszkodzony. Z tego albumu wglądówek wynika, że był on uszkodzony już w momencie, kiedy album wglądówek był wykonywany, ponieważ dokładnie w tym samym miejscu widać plamkę, która jest również na negatywie. I można powiedzieć, że nie byłoby w tej historii niczego nadzwyczajnego, gdyby nie to, że kilka lat temu do Lublina trafiła oryginalna odbitka z negatywu, o którym przed chwilą opowiadałam. Negatywu przedstawiającego Bramę Grodzką. Jest to odbitka sygnowana przez samego Edwarda Hartwiga. Na odwrociu bardzo wiele różnych informacji, co świadczy o tym, że ta konkretna odbitka musiała krążyć po różnego rodzaju wystawach. Dziś wizerunek Bramy Grodzkiej znajduje się w zbiorach Marka Gromaszka. Fotografia, dzięki której Bramę Grodzką, znaną z negatywu, wglądówki czy też reprodukcji w albumie, możemy zobaczyć z bliska. Bardzo wiele szczegółów, które pojawiają się na tym zdjęciu, dzięki którym okazuje się, wbrew temu, co widać na negatywie niepowiększonym, wbrew temu, co możemy zobaczyć w albumie, że pośród postaci przechodzących przez Bramę Grodzką jest jedna, która przygląda się fotografowi, który właśnie w tym momencie uwiecznia budynek Bramy Grodzkiej i przechodniów. Co jest również interesujące w tej odbitce, to przede wszystkim to, że dzięki niej możemy zobaczyć przebieg procesu fotograficznego. Od negatywu przez wglądówkę po konkretną odbitkę, która powstaje. To, z czego fotograf zrezygnował w momencie, kiedy wykonał reprodukcję, kiedy wykonał odbitkę pozytywową. Kto i co na tym zdjęciu się nie znajduje, a co znajduje się na negatywie. Oczywiście wydaje się, że to, co najważniejsze na tej odbitce widzimy. Widzimy szczegóły, jeśli chodzi o architekturę budynku Bramy Grodzkiej. Widzimy, co dzieje się w oknach. Widzimy na przykład, że jednej szybki w Bramie Grodzkiej nie widać. Widzimy, że budynek po prawej stronie, czyli Grodzka 36, był wyposażony w balkon. Widzimy również charakterystyczne dla tamtego okresu, myślę tutaj o okresie międzywojennym, szyldy i napisy znajdujące się na sklepach w obszarze Śródmieścia. Ale w tym wszystkim ważny jest jeszcze jeden szczegół. Mianowicie analizując przede wszystkim pozostający w dyspozycji Ośrodka Brama Grodzka Teatr NN negatyw, zastanawiałam się nad datowaniem tego właśnie zdjęcia. Na fotografii, na reprodukcji, na odbitce pozytywowej znajdującej się w zbiorach Marka Gromaszka mamy datę 1930, ale okazuje się, że nie jest to data prawidłowa. Przyglądając się szczegółowo zdjęciu przedstawiającemu Bramę Grodzką, po prawej stronie na murze kamienicy Grodzka 36 znajduje się afisz anonsujący mecz piłkarski pomiędzy drużyną Unii a drużyną Maccabi. Analiza prasy dwudziestolecia międzywojennego, przede wszystkim zawartości ziemi lubelskiej,
pozwala wydatować to zdjęcie bardzo precyzyjnie. Mecz Unii z Maccabi odbył się 22 i 23 maja 1931 roku. Prawdopodobnie w okolicach tych dni Edward Hartwig wybrał się na teren Podzamcza, sfotografował Bramę Grodzką i dzięki temu wiemy, jak wyglądało to miejsce na początku lat 30.